nazywam się Tomek, jestem z Krakowa, jestem Krakusem i tak jakiś czas temu, a dokładnie rok temu, miałem ostatnio rocznicę, że tak powiem, stwierdziłem, że sobie coś takiego założę, tak to się nazywa. Ale zanim dojdę do tego, że to założyłem, to coś tak powiem o tym aktywiście, bo tak mnie przedstawili, że tam od liceum. Nie wiem, no, z tego co wiem, mamy szerokie spektrum wiekowe na sali, z tego co widzę również. I tak zawsze cegiełki działalności społecznej w moim życiu były bardzo ważne. Od gimnazjum, tam jakieś działalności w samorządzie, przez liceum, kiedy się znalazłem w stowarzyszeniach różnych, lubiłem działać. Trafiłem na studia, trafiłem na Uniwersytet Jagielloński, no i zapisałem się do pierwszej lepszej, albo nie wiem jakiej tam organizacji, do Stowarzyszenia Studentów Europejskiego, Stowarzyszenia Studentów Prawa. No i tak sobie przez rok byłem w tej organizacji i widziałem poniekąd, może nie patologię, ale jakby od środka ten światek organizacji studenckich, stowarzyszeń. Widziałem, co jest nie tak. A wiedziałem, że no, nie będę walczyć z organizacją, nie walczyć to złe słowo, że nie będę zmieniać organizacji, która ma tam kilkudziesięcioletnią tradycję, albo nie będę wojował z samorządem, nie będę wojował z jakimiś stowarzyszeniami. Stwierdziłem, że założę własne. Nie sam, z dwójką przyjaciół. Znaczy, zanim to było stowarzyszenie. No właśnie, co to miało być? Siedliśmy kiedyś, w maju, rok temu i stwierdziliśmy, że założymy sobie portal studencki. Będziemy mieć Facebooka swojego wręcz. No i że ten portal będzie skupiać studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich mobilizować do działań w 3 filarach: nauce, imprezie i kulturze. Ten portal przez wakacje zeszłoroczne się budował. Że tak powiem, nie jestem informatykiem, nikt z nas nie był informatykiem, więc po prostu musieliśmy go kupić. Nie wiem po co de facto, jak się teraz z perspektywy czasu jak oceniam, bo przez rok, najlepszy rok mojego życia, powstało coś, co przerosło nasze oczekiwania nas wszystkich wtedy rok temu. Bo przez rok stworzyliśmy stowarzyszenie Olinujot, stworzyliśmy grupę naprawdę świetnych ludzi, stworzyliśmy markę, jak widać, i ciągle coś chcemy tworzyć. No i właśnie co my tworzymy? Ustaliliśmy sobie odgórne 3 filary, ładnie nazwaliśmy łacińskimi nazwami poszczególne projekty, które chcemy realizować. No i stwierdziliśmy, no, że w trójkę oczywiście nie będziemy tego robić, znaleźliśmy sobie koordynatorów, zrobiliśmy rekrutację, ludzie byli ogólnie tacy trochę tym wszystkim zainteresowani. Oczywiście hejterów było tylu co fanów, no ale jak lajki na Facebooku rosły, to my rośliśmy tak, że chyba jest fajne, nie? Rozpoczęliśmy chyba fanpage 23 sierpnia, po kilku dniach było 1000 lajków, no to jest fajnie, nie? Dzisiaj jest ich 9 tysięcy na głównym fanpage'u, w sumie ich jest tam jakieś 15 000 z wszystkich fanpage'y. Nie wiem, to jest dla mnie taka może mała rzecz, ale strasznie nas to cieszyło zawsze, jak one tak szły do góry. Teraz sobie w tym tygodniu wypuściliśmy nawet swoją kartę zniżkową i w 2 dni 800 lajków, to my tacy zawsze podrajcowani. Ale nie do lajków oczywiście to robiliśmy, ale lajki były, ludzie widzieli, wiadomo, w social mediach musimy się poruszać, jeżeli chcemy coś działać. Zrobiliśmy rekrutację, wchodzę do sali 52 w Uniwersytecie Jagiellońskim, może ktoś z was studiuje na tej uczelni, wie jaka to. Wchodzę, patrzę, ludzie przyszli, chcą coś robić. Nie są w innych organizacjach, albo są właśnie w innych organizacjach, ale mimo wszystko chcą przyjść i działać gdzieś, gdzie mogą zrobić wszystko, co sobie tylko wymarzą i wyobrażą. Tak się reklamowaliśmy. I przez rok to zrobiliśmy, bo w sumie tak, zawsze się śmieję i cytuję naszą koordynatorkę filaru Kultura, która mówiła, że ona chciała chodzić tylko do teatru, dlatego się zapisała do Olinujot, a przez rok w ramach kultury zorganizowała chyba 150 wyjść do teatrów, muzeów, kilkanaście salonów ze znanymi osobistościami. Filar nauka, cóż będziemy, nie wiem, promować konferencje naukowe. No nie, no zrobimy sobie przy okazji też debaty oksfordzkie, zrobimy mnóstwo innych projektów. Filar impreza, no kilkadziesiąt imprez przez cały rok. No i tak w sumie siadając rok temu, nikt nas sobie tego nie wyobrażał. Ale czemu to w ogóle, czemu się to tak rozwinęło? No wiadomo, że ja mogłem sobie marzyć o tym, że tak to się będzie działo. Na pewno by się to nie rozwinęło w ten sposób, gdyby nie ludzie, którzy do nas przyszli. I to nie byli, znaczy to są wyjątkowi ludzie. Ja to wiem, że to są wyjątkowi ludzie. Ale mówię to dlatego,
żeby powiedzieć, pokazać wam, że wszędzie się jest w stanie znaleźć takie osoby, które nawet nie za ideą, bo tutaj schowaliśmy jakiś know-how ideowy, promocji, promowania projektów, ale chcemy mieć ludzi wokół siebie takich, którzy też chcą działać tak jak i my. Wielu z nich może w takiego typu projektach chcą działać ze względu na to, że dla jakiegoś takiego bonusiku w CV, żeby zapełnić swój czas, ale tacy ludzie też są bardzo ważni. Nie wiem, ilu z was ma jakąś własną organizację, a może jacyś myślą o czymś takim, ale sobie też odpowiem wam na pytanie, dlaczego ta organizacja powstała, bo nie było innej, która spełniała moje oczekiwania. Czyli jeżeli czegoś nie mam, to trzeba sobie to stworzyć. Trudno jest snuć w sumie jakieś szerokie plany, skoro przez rok wszystko się tak pozmieniało, że wyobrażałem sobie, że będę mieć portal, mam stowarzyszenie, mam 50 aktywnych członków, spektrum studentów, którzy chcą działać. I sobie tak myślę, że warto by coś takiego robić w całej Polsce, bo All in UJ jest organizacją, która naprawdę wręcz znikomym nakładem środków jest w stanie promować kulturę wśród młodzieży akademickiej. Wiadomo, że jeżeli masz już większą grupę zorganizowaną, jesteś w stanie wynegocjować lepsze ceny biletów z teatrami i nawet promowaliśmy to tak, że warto iść do teatru, kiedy cena biletu jest w cenie studenckiego piwa, albo warto się wyruszyć do muzeum, kiedy wejście na wystawę z nami jest bezpłatne i jeszcze macie do tego przewodnika. I powiem wam, że sam byłem zdziwiony, kiedy otwieraliśmy skrzynkę mailową Filaru Kultura i na wystawy brakowało nam miejsc. I to nie było, że tam rezerwowaliśmy 10 biletów, tylko tych biletów było zawsze 50-60. Był spektakl kiedyś PWST, kiedy zapełniliśmy całą widownię tylko i wyłącznie studentami, do których zorganizowaliśmy event. I to nie było tak, że no nie wiem, ci studenci nie wiedzą, że ten spektakl istnieje. No przecież teatr afiszuje się, tak? Mówi, mamy spektakl, zapraszam. Ale wystarczyło zrobić event i ci ludzie idą, tak? Chcą. To znaczy, że gdzieś to w nich drzemie, że oni chcą na przykład tej kultury. I trzeba po prostu im to może, nie wiem, dać na tej tacy, więc zjawili się ludzie, zjawili się osoby chętne do działania, aby właśnie w ten sposób studentom urozmaicić de facto czas w Krakowie. Tak samo jeśli chodzi o imprezy. Otwarliśmy teraz też filar sport. Uważam, że będzie on ma przed sobą fajną przyszłość, bo studentom trzeba to dać i ogólnie społeczeństwo z natury jest leniwe, nie ukrywajmy. To, że tutaj jesteście, to tylko świadczy o tym, że wy do tych ludzi może mniej nie należycie i chcecie coś zmienić, tak jak dzisiaj mamy temat przewodni You are important, to właśnie to jest ważne, żeby przez was inni ludzie też zaczęli działać, albo chcieć działać. Wielu z nich, wiele osób wybierając się na studia do Krakowa, pewnie przez 5 lat tam, no nie wiem, kilka razy wyjdzie na miasto, pouczy się i tak dalej, ale nam zależy na tym, aby to nie kończyło się tylko i wyłącznie na tych takich stereotypowych studenckich zachowaniach. Uważam, że nam to naprawdę wychodzi fajnie. I tak jeszcze ideowo, co oprócz tego, co my dajemy ludziom, oprócz oferty kulturalnej, oprócz oferty naukowej, sportowej czy imprezowej, to tak wewnętrznie uważam, że nie ma nic lepszego niż taka samorealizacja w działaniu. Ja sobie mówię, że nie wybaczyłbym sobie sytuacji, kiedy zobaczyłbym podobny twór na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wcześniej miałem go w głowie. I ogólnie nienawidzę takiej sytuacji, nie wiem jak wy, że coś sobie wymyśliłem, że kurde, ale to będzie, a później patrz, kurde, coś takiego już właśnie robi, albo coś takiego otwiera. Więc trzeba zawsze działać. Jak macie pomysł w głowie, to kurde, no bierzemy i realizujemy, a nie myślimy, czy trzeba, nie wiem, kogoś zebrać do tego. Nawet sobie postawimy ten poziom minimum, to później przez rok mamy taki high, że no po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć, co się stało. Co dał mi ten rok? Dał mi niesamowity uśmiech na twarzy, wam powiem. Pominę takie prozaiczne rzeczy jak kilka ofert fajnej pracy, staży, nie staży. Ja jestem powinienem być na 2. roku, załóżmy, że jestem, czyli idę na 3. Powinienem iść na 3.
I wiecie co, no jestem szczęśliwym człowiekiem, mimo że na studiach mi się jakoś rewelacyjnie nie układa. I chcę to robić ciągle. Chcę to robić dalej. I plusem All In Youth jest to, że ja wiem, że ten know-how tutaj zostanie i ktoś go będzie dalej realizował. Wiadomo, że dożywotnio nie będę sobie prezesem stowarzyszenia, ale mam pomysł, żeby to poszło dalej. I w sumie też, tak mówiąc do was, chętnie chciałbym, aby ktoś ten know-how ode mnie, od stowarzyszenia, od osób, z którymi działam, przekazał gdzieś dalej. Chcemy, aby stowarzyszenie All In Youth, nie jako All In Youth, ale jako All In University, dotarło na każdą uczelnię w Polsce. Na zasadzie, że mamy stały know-how, jak to wygląda, reguły, zasady, jak współpracować z podmiotami kultury. Nam to wyszło w Krakowie, tak? W stolicy kulturalnej Polski. Moim zdaniem wyjdzie w każdym innym mieście, gdzie zbierze się kilka osób, kilku studentów, którzy chcą zmienić życie na swojej uczelni. Bo to naprawdę jest łatwe, bo w szczególności jest przychylność duża też władz uczelnianych i ogólnie środowiska. My de facto nie jesteśmy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim, bo jesteśmy stowarzyszeniem, a nie organizacją studencką, ale czemu coś takiego ma nie jesteś na UW, na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy studentów, którzy są waszymi odbiorcami jakby produktu, jaki prezentuje stowarzyszenie, oczywiście całkowicie non-profit, których to może zainteresować, bo szczerze, gdybym był innym typem człowieka, ja raczej brał, a nie dawał, no to jakby mi kto proponował jakieś tam wyjście do teatru, to może bym się czasem wybrał, no na imprezę, no już bardziej, jakby mi tam fajną proponowali. Więc no trzeba do ludzi wyjść i uważam, że bez odważnych kroków w działaniu, no możemy osiągnąć ten poziom minimum i tak parafrazując znany serial Suits, że life is this, I like this, to uważam, że szczególnie w działalności NGO, działalności non-profit, powinno się wyznaczać cele nie do zrealizowania w początkowym założeniu, bo jest taka energia w ludziach, którzy działają na zasadzie wolontariatu, którzy mają chęć do działania, szczególnie wśród studentów, że to każdego zwali z nóg i przerośnie jego oczekiwania. Przerośnie tylko dlatego, że jest energia w ludziach i powiem wam, że przez ten rok uwierzyłem, że jednak w społeczeństwo, bo trochę miałem tam wahania po szczególnie działalności, czy próbie działalności w jakichś partyjnych, niepartyjnych strukturach. Stwierdziłem, że albo zakładasz coś własnego, albo znajdujesz stowarzyszenie, organizację, która odpowiada twoim poglądom i działaj, bo co, no za kilka lat, za kilkadziesiąt lat przeżyjemy sobie to swoje życie, działalność zawodową, a fajnie jest coś po sobie zostawić. Ja mam nadzieję, że tak jak Uniwersytet Jagielloński od 1364 roku sobie w Krakowie istnieje, nie wiem jakie jest najstarsze stowarzyszenie w Polsce, ale istnieją przez lata, że to co udało mi się założyć z grupą naprawdę świetnych ludzi przetrwa, a co jeszcze ja sobie stawiam dalej, że uda mi się zaszczepić taki nurt aktywności akademickiej na kilku uniwersytetach w Polsce, na uczelniach wyższych w Polsce, oczywiście nie dublując jakichś tam struktur samorządowych, ale właśnie, żeby było to miejsce na każdy projekt, żeby nie było barier dla realizacji pomysłów młodych ludzi, a przede wszystkim, żeby było to miejsce do samorealizacji swoich celów, swoich pasji i żeby nikt nam nie stawiał barier. I głównie dlatego powstało All In Youth, żeby nikt nie mógł postawić mi bariery, że czegoś nie zrobimy. I szczerze uważam, że tylko takie działania mają sens, gdzie od początku do końca jesteśmy w stanie realizować swój pomysł, a nie jakiś odgórnie narzucony, któremu de facto, gdzie jesteśmy tylko narzędziem. Bądźmy mózgiem operacji, staram się to w stowarzyszeniu realizować wśród osób, z którymi współpracuję i tak działamy. Masz pomysł, przychodzisz do nas, możesz działać. Życzę wam, abyście spotkali takich ludzi jak ja przez ten rok, mogli z nimi tworzyć naprawdę fajne
fajne, może nie stowarzyszenia, fajne struktury do działania, bo to nie jest trudne, a jak się już zacznie rozwijać, to tego się nie zatrzyma. Dziękuję bardzo.